Czasem się trzeba popłakać, ale to takie pozytywne płacze. Widzimy się niedługo. Kocham cię. To był początek mojej pierwszej solo podróży z kamerą pod tytułem Solo po planecie. Moment, który zmienił wszystko. Poprzedzającej nocy nie mogłem spać. Patrzyłem, jak Ala słodko śpi i czułem, że będzie mi tego brakować przez następne tygodnie. Emocje buzowały we mnie jak nigdy wcześniej. Z jednej strony miałem w sobie lekkie poczucie winy, czy dobrze robię, zostawiając to wszystko? Z drugiej nie mogłem powstrzymać tej wielkiej chęci spełniania marzeń o odkrywaniu świata. Powtarzałem sobie, że zawsze mogę przecież wrócić, że dom będzie na mnie czekał. O 5 rano na podjeździe pojawili się moi przyjaciele. Bartek, Darek i mój tata. Było coś wzruszającego w tej chwili. Ten moment, kiedy widzisz ludzi, którzy są przy tobie, wspierają cię i w milczeniu mówią: rób to, co kochasz. To coś, czego nie zapomnę do końca życia. Bardzo wam dziękuję za wsparcie, za wiarę i za to, że byliście częścią i jesteście tego mojego nowego życia. Bez was ten poranek nie byłby taki wyjątkowy. Ty gdzie uciekasz? A ty czekacie, no to. Czekamy, aż nie zniknie z radaru. I ruszyłem. Na początek mojej podróży obrałem kierunek Bahrajn. Plan był prosty: spędzić tam kilka dni, poznać jego tajemnice i sprawdzić, czy naprawdę można poczuć ducha przygody w miejscu, które na mapie wygląda jak mała kropka pośród piasków i wody. Bahrajn to maleńkie państwo wyspiarskie leżące w Zatoce Perskiej, którego powierzchnia wynosi zaledwie 760 km². To mniej więcej tyle co 2 razy Warszawa. Mimo swoich niewielkich rozmiarów ten kraj jest pełen kontrastów i zaskakujących miejsc. Zamieszkuje go około 1,5 miliona ludzi, a większość z nich mieszka w stolicy Manamie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bahrajnu jest Bahrain World Trade Center. Budynek, który nie tylko imponuje swoją architekturą, ale także zastosowaniem ekologicznych rozwiązań. 2 smukłe, bliźniacze wieże połączone są turbinami wiatrowymi, które wykorzystują pustynne podmuchy do generowania energii. To pierwszy na świecie taki projekt i dowód na to, że nawet w kraju opartym na ropie myśli się o zrównoważonym rozwoju. Poza nowoczesnością Bahrajn ma też swoje historyczne perły. Od starożytnych fortów po grobowce sprzed kilku tysięcy lat, które przypominają, że ta wyspa była ważnym punktem handlowym już w czasach starożytnych. Dziś Bahrajn przyciąga turystów, którzy chcą poczuć atmosferę Bliskiego Wschodu w nieco bardziej kosmopolitycznym wydaniu. To miejsce, które łączy tradycję, historię i nowoczesność, a jego niewielkie rozmiary sprawiają, że można odkrywać go w pełni już w kilka dni. I spotkałem tutaj kilku fajnych facetów. Oto oni. Podzielmy się, że tak powiem, tutaj naszym herbatką i kawą się ze mną dzielą, więc dzielimy się tym z wami. Welcome to Bahrain! Taka oto niespodzianka mnie tu spotkała. Panowie mnie poczęstowali. Jesteśmy... Welcome to Bahrain. Hej! Everyone, Poland people, welcome to Bahrain. Welcome. Lewandowski come! Lewandowski come on Bahrain! It's not far, is it? Welcome, welcome. Te 3 dni spędzone w Bahrajnie przypomniały mi o czymś ważnym. Czasem to, co najbardziej zapada w pamięć, to nasze pierwsze razy. I w moim przypadku Bahrajn stał się symbolem aż 3 takich pierwszych. Po pierwsze, pierwszy raz w życiu łapałem autostopa. Pierwszego dnia obrałem za cel obejść stolicę Bahrajnu Manamę dookoła. Droga prowadziła przez sąsiednią wyspę. Po przejściu 25 km dotarłem do ogromnego mostu łączącego obie wyspy i... stanąłem jak wryty. Nie było chodnika. Tutaj nie ma pieszych w tym kraju. Każdy jeździ samochodem. Miałem opcję albo wracać, albo poprosić kogoś o przewiezienie przez ten most. Więc stanąłem na poboczu, machając ręką, trochę jak zagubiony wielbłąd szukający podwózki. I udało się, i to po paru minutach. Kierowca pick-upa Mohamed pochodzi z Egiptu. Podziękowałem mu za pomoc, ale nie sądziłem, że jeszcze się spotkamy.
Mój pierwszy raz, kiedy złapałem stopa, kolega mi tu pomaga przekroczyć most, bo tak się wpędziłem, że no nie da się po prostu przejść. Mieszka w ogóle w drugim kierunku, ale nie ma problemu i mnie podrzuci tam. No, zaoszczędzi mi to jakieś 3 godziny co najmniej nadrobienia dookoła. No i mój przyjaciel jest z Egiptu, także thank you very much for your hospitality. Thank you, bro. Thank you. Po drugie, Bahrajn to miejsce, gdzie zacząłem vlogować. Kilka słów na początek mojego vlogowania. Nie ukrywam, że mnie trochę stres zjada, ale zobaczymy. Następny challenge, że tak powiem, w życiu. Zakończyłem pewien etap biznesowy po 9 latach, kolejny, więc pora na coś nowego. Chciałem po prostu zobaczyć świat, no i wziąłem kamerę i ruszam. Mam nadzieję, że będziecie gdzieś mi towarzyszyć po drodze w tym poznawaniu świata. Dzisiaj mój taki pierwszy dzień. Wylądowałem wczoraj w Bahrajnie. Pierwsze co na lotnisku taka sytuacja. Zobaczyli mój sprzęt foto, wideo, panowie na granicy. No i od razu mnie wzięli na bok, zaczęli wypytywać, dla jakiej telewizji pracuję, co ja tu będę kręcił i tak dalej. Zupełnie trochę inne odczucie niż w Emiratach, w których się przesiadałem w drodze z Krakowa. Tam no to generalnie chyba są tak przyzwyczajeni, że każdy następny turysta to jest po prostu następne dolary, które tu przyleciały. No w Bahrajnie jest troszeczkę inaczej. Maskotka, którą dostałem od córki, rozładowała sytuację, ponieważ wyleciała z tej torby. Pan się uśmiechnął, pyta się, co to jest. Ja mówię, że to jest Mr. Corn, czyli pan kukuryc. Pokażę go wam później, który po prostu zrobił robotę i mówię, że to jest prezent od córki na drogę, żeby mi towarzyszył w czasie tych moich podróży, który mnie gdzieś tam trzyma w ryzach. Bo nie ukrywam, no nie jest to łatwe dla mnie. Ta rozłąka, która będzie przez najbliższe 2 miesiące bez Ali, ale jestem cały czas na łączach z nią, no tam gdzie będzie zasięg pozwalał. Tyle z moich pierwszych takich na świeżo przemyśleń. Zobaczmy, co Bahrajn ma do zaoferowania. Lecimy. Wtedy jeszcze wszystko było chaotyczne. Kamera trzęsła się jak galaretka, mikrofon łapał więcej wiatru niż mojego głosu, a ja mówiłem do obiektywu bez przekonania w swoje możliwości. Niby nic, ale to właśnie tam zrozumiałem, że chcę opowiadać historię. Głowa próbowała mnie przekonać, żebym dał sobie spokój. Ale intuicja mocno zaakcentowała swoją obecność, jakbym słyszał: nie słuchaj tego, Michał, idź za głosem serca. To był jeden z nielicznych momentów w moim życiu, kiedy ten wewnętrzny głos był silniejszy od wewnętrznego krytyka, który zakorzenił się przez te wszystkie lata. I nieważne, że pierwsze filmy miały więcej wpadek niż wyświetleń, od czegoś musiałem zacząć. Możecie zauważyć, że pragnę wam opowiedzieć historyjki z Bahrajnu, ale mój materiał wideo jest bardzo, że tak powiem, ograniczony. Wybaczcie. A trzeci pierwszy raz? Couchsurfing. Tak, pierwszy raz w życiu spałem u obcej osoby, którą znalazłem przez serwis, o którym wcześniej tylko czytałem. Erik przyjął mnie z otwartymi ramionami. Spałem jak król w dużej sypialni. Zabrał mnie na kolację do wypasionego hotelu i filipińskiej restauracji, bo on stamtąd pochodzi. A na pożegnanie wręczył mi nawet upominki. Wtedy też nie sądzimy, że spotkamy się rok później w Krakowie i będę mógł mu się z wielką przyjemnością w jakiś sposób odwdzięczyć. To był moment, w którym zrozumiałem, że podróże to nie tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzie. I te pierwsze razy zawsze będą miały specjalne miejsce w moich wspomnieniach. Aha, no zapomniałem, że pierwszy raz spałem też na pustyni. Ale o tym już w dalszej części odcinka. Zapraszam. Jest tutaj trochę głośno, ale to pora, żeby wam przedstawić pana Kukurydza. Moja córka, która jest niesamowicie mi bliska i po prostu jest szczęściem mojego życia, zrobiła własnoręcznie na szydełku pana Kukurydza, żeby mi towarzyszył. Oto on. Dzisiaj jest wersja bez walizki, bo wyszliśmy po prostu tutaj w Bahrajnie na taki szybki spacer. Przechodzimy obok, a tutaj jest taka oto budka. Crazy Corn. Pan Kukurydz nie jest crazy, chociaż nie wiadomo. Zobaczymy, jak spotkamy po drodze może jakąś opcję na bungee. Wtedy się przekonamy. Także chciałem wam przedstawić pana Kukurydza, albo Mr. Corna, jak to woli. Pozdrawiamy, hej.
Drugi dzień pobytu w Bahrajnie, jest wieczór, a mi chodzą po głowie różne ciekawe pomysły. Więc zdecydowałem, że to jest ten czas, kiedy trzeba wyjść poza strefę mojego komfortu. Zabieram mandżur i jadę w dosyć szczególne miejsce na noc. Jadę, jest tuż przed północą, naładowałem wszystkie baterie, to było najważniejsze zadanie dzisiejszego wieczoru. No i złapałem tutaj taryfę. Jakiś gość właśnie mnie, że tak powiem, z takiej półlegalnej taryfy, ale dogadałem się z nim, good price, change money i jadę w kierunku tego ciekawego miejsca, nie? Oto on. Wyjeżdżaliśmy z Manamy, stolicy Bahrajnu, zostawiając za sobą blask wieżowców i hałas ruchliwych ulic. Miasto, które nigdy nie zasypia, powoli znikało w lusterku, a przed nami otwierała się pustynia. Ogromna, surowa i cicha. Krajobraz zmieniał się z każdą minutą, jakby ktoś wyłączył przycisk miasto i włączył tryb dzicz. Po obu stronach drogi pojawiały się szyby wiertnicze, wyglądające jak stalowe szkielety wyrastające z piasku. I te płomienie. Przez chwilę wydawało mi się, że ktoś urządza tu gigantyczne ognisko. Taksówkarz tylko się uśmiechnął i wyjaśnił, że są to tak zwane flary, płonący gaz ziemny, który wydobywa się razem z ropą. Zamiast go magazynować, po prostu go spalają. Dla nich to codzienność, dla mnie krajobraz jak z filmu science fiction. Mijaliśmy ogromne rafinerie, które wyglądały jak miasta w mieście, rozświetlone neonami i pełne labiryntów rur. To właśnie tutaj odbywa się magia przemiany z surowej ropy w paliwo, którym potem tankujemy auta na całym świecie. Bahrajn może nie jest największym eksporterem ropy w regionie, ale to właśnie dzięki niej zbudował swoje bogactwo. I choć dla mnie ten widok był egzotyczny, dla taksówkarza to zwykła trasa do pracy. Zjechaliśmy z asfaltowej drogi, teraz są wertepy, ostatni kilometr, ale jak już bym miał nawet dojść, no to już chyba będę musiał iść. Także koniec wycieczki. Salam. Bye bye. Bye bye, thank you. Cholera wie, gdzie jestem. Nie ma tu nic. Taksówkarz mnie wysadził tutaj w szczerym polu między tymi wszystkimi odwiertami, rafineriami, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, ale no czuć w powietrzu taki zapach ropy po prostu, taki gęsty, jakiś unoszący się, taka woń. No ciekawie się robi. Mam jeszcze kilometr do przejścia, miało być extreme, więc ruszam. Muszę sobie trochę poświecić na drogę, bo tu generalnie nic nie widać. Gdzie ja zmierzam, to jeden Pan Bóg wie. Ale to jest to, co lubię. Poza strefą komfortu, zupełnie. Tu jest jakiś chyba pradawny tłok. Nie wiem, o co tu chodzi, ale widziałem to tylko w telewizji. Tak wydobywają ropę raz do góry, raz na dół. Gdzie to miejsce? Może to tam, gdzie się świeci. Droga się skończyła. To, co widziałem dać, to cień od mojej czołówki padający na aparat. O, trochę jestem zmęczony już dzisiaj, ale zostało mi 700 metrów. Mam nadzieję, że... O, jest droga. No, piach. Powoli dochodzę do celu. W oddali słychać jakieś ujadające psy. Mam nadzieję, że nie tak kumple nie nastraszyli skorpionami, że się tu natnę na jakieś zwierzątka. Zobaczymy. W każdym bądź razie tutaj na tym odludziu czeka mnie nocka. Światła się co prawda palą w oddali, ale to wszystko to są te rafinerie. Tam pewnie nie ma ludzi. Dochodzę do drzewa życia. Co tu się świeci przy tym? Wygląda jak chyba jakieś rury. No nic. Trzeba będzie to sforsować. Nie wygląda na duże. No ale ciężar jednak na plecach jest. No to jest w ogóle jakiś mur. To jest chyba... Tak. O kurde. No nic, trzeba skoczyć. Niesamowite. Drzewo rośnie pośrodku wyspy. Zupełnie jedno, nikt nie wie dlaczego.
to dalej żyje. Wow. Niesamowite, że można wejść tu jakimiś, tuż pod to drzewo, tu jakimiś patykami podtrzymywane jest ku życiu, jakieś, nie wiem co to, tu są jakieś grille? O co tu w ogóle chodzi? Chyba tak. Można sobie zapalić coś. Tak? Nie, co ja gadam, to są lampy odświetlone, ale wszystko wyłączone w tej chwili. Tutaj nie ma kompletnie nikogo, jestem sam. No jest to wspaniałe drzewo. Gdzieś w oddali słychać jakieś odgłosy, ale to rafinerie tu pracują. Tak jak wspomniałem, jest taki efekt takiego nawet gładkiej skóry, że tak powiem. No ciekawe doświadczenie, coś tam, jakieś zwierzaki chyba w oddali słychać, ale to wszystko. Także działam. Rozkładanie namiotu pod drzewem życia to była cała operacja. Wyobraźcie sobie północ, piasek wszędzie, a ja z latarką w zębach próbuję ogarnąć, jak zrobić z namiotu coś, co nie odleci z pierwszym podmuchem wiatru. Z jednej strony miałem tę majestatyczną akację, która od 400 lat stoi tu jak królowa pustyni, a z drugiej ja, człowiek walczący z nieposłuszną plandeką. I wiecie co? Drzewo wydawało się patrzeć na mnie z politowaniem, jakby myślało: serio? Z takim sprzętem chcesz tutaj przetrwać? Ciekawy jestem jak długo. W końcu po dłuższej walce namiot stanął. Może nie wyglądał jak dzieło sztuki survivalowej, ale był mój. Pustynia była cicha, a drzewo życia wyglądało, jakby chciało mi pogratulować. Albo wyśmiać. Gotowe. Jeszcze taniec deszczu. No i tak, kochani, gdzie jest ten lampa? A, okej. Poświecę sobie tutaj. No i tak. Jestem w takich pięknych okolicznościach przyrody. To jest to słynne drzewo życia. Tree of Life in Bahrain. Zobaczymy, jak to będzie o wschodzie. Mam nadzieję, że nie zaśpię. Warunki są świetne. Mówili, ubierz się. Jakoś nie wiem, zaryzykowałem, nie wziąłem dresów. Na moje odczucia temperatura około 20-23 stopni nawet. Jest ciekawie. Tutaj dookoła widzę, jak po prostu aż buzuje powietrze od tych oparów, z tych wszystkich odwiertów. No, w takich warunkach jeszcze nie spałem. Zapraszam Was do środka. Oto moja hacienda. Jest wszystko, śpiworek, mata. Wchodzimy. Tutaj miejsce na plecak. Tam mam torbę ze sprzętem. Tą dziennikarską, jak to wszyscy mnie posądzają o to. No i poduszeczka, śpiworek. Pod tym jest mata. Elegancko dmuchana. Także tak to wygląda. Tutaj jest też oświetlenie. No full wypas, no. Czego chcesz więcej w życiu? No, kilka refleksji przed spaniem. Jeszcze pojawili się tutaj jacyś przybysze. Życzyli mi good night, tyle po angielsku umieli, ale rozumiem, że są jakoś pokojowo nastawieni. Pogoda jest super, nawet chyba w samych gaciach będę spał. No, śpiwór mam w komfort 10, a jest chyba 22 na plusie. No, będzie jutro ciekawie w tym słońcu iść w stronę Sakhir Circuit, czyli tor Formuły 1. A ja jako fan Formuły 1, jak wiecie, no niektórzy z Was wiedzą, to nie odpuszczę tej okazji, nie? Więc czeka mnie wędrówka w upale, ale wziąłem 4 litry wody, mam nadzieję, że wystarczy. Zobaczymy, no. Tu spodziewałem się trochę więcej cywilizacji, ale poza tymi maszynami, które tutaj pracują, to nie ma nikogo. Dobranoc. Zaczęło się od tego, że zaspałem na wschód słońca. Miał być magiczny poranek z pierwszymi promieniami słońca przebijającymi się przez konary drzewa, a wyszedł klasyczny Michał, który źle nastawił budzik. Ale wiecie co? Nawet później w pełnym porannym świetle to drzewo robiło wrażenie.
Chodząc wokół niego, nie mogłem się nadziwić, jak potężne jest to stworzenie. Konary rozciągały się na wszystkie strony, jakby próbowały objąć pustynię, a gruba, chropowata kora wyglądała na twardszą niż samo życie. Im dłużej patrzyłem, tym więcej szczegółów dostrzegałem. Liście delikatnie poruszające się na wietrze, korzenie wbite głęboko w piasek, jakby chciały powiedzieć: tu jest moje miejsce, nie ruszysz mnie. To niesamowite, że to drzewo od setek lat stoi tutaj na środku niczego, bez wody i cienia, a jednak kwitnie. Było coś uspokajającego w tej samotności drzewa. Kręciłem się wokół niego, próbując uchwycić każdy możliwy kadr. Ale wiedziałem, że żadna kamera nie odda tej siły i wytrwałości, które biją z tego miejsca. Hej, i tak po nocy spędzone tutaj na pustyni pod tym drzewem życia. Panowie rano mnie obudzili, którzy tu sprzątają i no, grzecznie mi zasugerowali, że jestem poza murem, który otacza to drzewo, który w nocy sądziłem, że to są jakieś rury z olejem, bo tak świeciły, a to był po prostu odblask na jednej stronie muru. Przekroczyłem, no i spędziłem noc bardzo blisko drzewa. No jest to nielegalne, ale nie wiedziałem o tym. Wszyscy są tutaj bardzo mili, zwracają grzecznie uwagę. Take your time, sir, take your time, sir. So, więc tak sobie pochodziłem tu dookoła tego drzewa. No jest to coś niesamowitego, że kilkaset lat to drzewo tu rośnie i w sumie nikt nie wie, skąd czerpie wodę. Inspirujące. Też nie wyciągam swojego drona, bo po prostu tutaj security na każdym kroku grzecznie, że tak powiem, obserwują, pozwalają na wiele rzeczy, ale no latać nie wolno, więc nie będę brał tego ryzyka na siebie. No noc była fantastyczna, więc spało mi się dobrze. Przede mną kilkanaście kilometrów po piachu, po drogach tutaj. Udaje się w stronę najwyższego wzniesienia, nie można to szczytem nazwać. 122 metry nad poziomem morza, więc w drogę. Próbuję złapać stopa od dobrych kilkunastu minut, ale to nie jest to, że oni nie chcą brać, tylko po prostu każdy samochód jest wypełniony pracownikami na full. Rzadko się zdarza, żeby jakieś auto mijało mnie i widziałem tam wolne miejsce, więc no cóż, jeszcze parę kilometrów przede mną i trzeba działać. Kurde, no cóż, strefa wojskowa, nie ma co dyskutować, tam jest ten najwyższy punkt. Miało być tak pięknie, miałem wyjść na najwyższe wzniesienie tutaj na wyspie Bahrain, Jabal Abdurrahman, chyba coś w tym stylu. 134 metry nad poziomem morza, tam za mną, ale się okazało, że jest tam baza wojskowa, no i z łatwej ścieżki zrobiło się niemożliwe do wejścia. Pytałem nawet tam, czy jest jakieś obejście, ale generalnie panowie wojskowi dali mi wodę i powiedzieli, żebym się oddalił. Miałem już trochę w nogach, bo prawie 9 km z tym ciężkim plecakiem, z namiotem. W planie była i góra, i tor Formuły pierwszej, ale wygląda na to, że musiałem odpuścić i górę, bo teren wojskowy i dokładnie za tym terenem wojskowym jest tor Formuły pierwszej. Żeby to okrążyć, no to jest około 20 kilku kilometrów, będę starał się złapać jakiegoś stopa w tamtą stronę, bo jest dosyć wcześnie. Mam jeszcze kupę czasu, trochę siły i jedzenia, także uderzam dalej. To tutaj w 1932 roku odkryto pierwsze w Zatoce Perskiej złoże ropy naftowej. Wyobraźcie sobie mały kraj, który jeszcze 100 lat temu opierał się głównie na połowie pereł i handlu morskimi szlakami, nagle stał się pionierem w wydobyciu czarnego złota.
Ropa i gaz ziemny to fundamenty współczesnego Bahrajnu. Wokół rozsiane są szyby wiertnicze i rafinerie, które wyglądają jak gigantyczne fabryki przyszłości. A płomienie flar widać już z daleka. To tam spalają nadmiar gazu wydobywającego się przy eksploatacji ropy. Dziś Bahrajn nie jest największym producentem w regionie. Jego znaczenie historyczne jest nie do przecenienia. Właśnie od tej pustyni zaczęła się era naftowa w Zatoce Perskiej, która do dziś kształtuje losy całego regionu. Alright guys. W końcu się udało złapać stopa, tu panowie mnie wzięli. O, bardzo miło z ich strony. Trochę kilometrów w nogach. To zaoszczędzi. Gdy mówi się pustynia, myślisz piasek, wiatr i może wielbłąd w oddali. Ale katedra? Tego się nie spodziewałem, a jednak w okolicach toru Sakir, w samym środku tej suchej krainy, znalazłem ogromny kościół katolicki. I to nie byle jaki, bo katedra Matki Bożej Arabskiej to największy kościół na całym Półwyspie Arabskim. Ten gigantyczny kościół, konsekrowany zaledwie kilka lat temu, to taki duchowy azyl dla około 100 000 katolików w kraju. Głównie są to migranci. Król Bahrajnu, Hamad ibn Isa al-Khalifa, sam podarował ziemię pod jego budowę. Zadziwiające, jak w kraju, gdzie islam dominuje, można znaleźć tyle otwartości i miejsca na współistnienie. A katedra wygląda jak statek kosmiczny, który wylądował między wydmami. Can I sit at the back? Yeah, which way you went? Somewhere to the Formula One, that way. Okay, come on. Kolejny stop, panowie mnie tutaj biorą. Złapałem w 2 minuty, także lecę na ten wymarzony tor Formuły 1. Jednak chyba tam dotrę, bo już niedaleko zostało jakieś może z 6 km. No, każdy kawałek skrócony będzie pomocny. Oje, Sakir Circuit, nie? Pod sam tor Formuły 1 właśnie podwożą, pomimo że w ogóle kilka kilometrów wcześniej mieli skręcić w swoim kierunku, także bardzo miło z ich strony. Thank you so much, guys. No problem, no problem. It's my pleasure that you're going to my... Fun Okay. and always sightsee the F1 circuits all around the world. So Even the people from the world, they come here for Formula One. yeah, And they are, it takes place in March, doesn't it? Yeah, it is. But already in. How are you? Welcome back. You went yesterday, Yeah. Thanks of you, I crossed that Yes, bridge. yeah. You forget me because we are Dark Knight. Yeah. Yes. How are you? I'm good. I'm Yes, good. I was yeah. by this tree of life, and then Yes. some gentleman gave me a lift as well. I tried to climb this high mountain, but the military says no. You take some water and you go off. You want water? You want juice? You want anything? Słuchajcie, gość przedwczoraj podwoził mnie, to był mój pierwszy stop w życiu. Podwoził mnie przez taki most, który no, nie było chodnika, to już chyba wspominałem wcześniej, ale może się powtórzę. I słuchajcie, przyjeżdżam tutaj, no ile to jest, kilkadziesiąt kilometrów w ogóle w niedzielę, 2 dni później. No nie wiem, no ciężko to nazwać przypadkiem i koleś mnie poznaje, bo po prostu w tym samym momencie ja podjechałem z kimś innym stopem pod bramę na tor Sakir w Bahrajnie, tor Formuły 1. No i się okazuje, że on tu pracuje. No niesamowite są historie. Przypadek? Gdziekolwiek podróżuję, jeśli w okolicy jest tor wyścigowy, staram się go odwiedzić. To dla mnie coś więcej niż hobby. To emocje, które od 2 dekad wywołuje jedyny sport, jaki naprawdę mnie porusza. Formuła 1. Spacerując wzdłuż trybun, czułem, jak adrenalina sama w sobie unosi się w powietrzu. To właśnie tutaj, na tej pustynnej nawierzchni, Robert Kubica wywalczył w 2008 roku swoje jedyne pole position w karierze. Wizyta w takich miejscach to jak małe pielgrzymki dla mnie. Chwile, które zawsze dodają mi energii i przypominają, jak wielka jest magia tego sportu. Następny mój stop, tutaj mnie pan zawozi na przystanek autobusowy. Jest godzina 11:24. Nie spodziewałem się nawet, że dojdę w tym czasie albo dojadę na tor Formuły 1. Ja już mam zaliczone i drzewo życia, i tor Formuły 1. I jestem już w drodze do Manamy, także no fajne rzeczy się dzieją. Thank you so much. Welcome.
Miałem być tylko podwieziony kawałek, ale kolega jest tak uprzejmy, że odwiezie mnie pod samiutkie drzwi. Gościnność ich tutaj naprawdę jest bardzo duża i wszyscy chcą pomóc. Wszyscy się pytają, jak oceniam Bahrajn w ogóle, także no, dla mnie to były wspaniałe 3 dni i jestem właśnie na miejscu. You're staying here, I guess. Yeah. Hello guys, this is Eric. He was my host in Bahrain. He was the very first couchsurfing host in my entire life. And you know, the hospitality, forgive me my English, I'm a bit tired today. After these 3 busy days, I'm so thankful to Eric, and his hospitality was out of this world, and you know, I wish him all the best. And you know, words are, you know, no needed over here, so thank you so much, man. You're welcome, Mihao. Amazing man, amazing man. I'm so happy and glad that I have met this gentleman. Yeah, amazing. You're always welcome here in Bahrain. And I strongly recommend him to, like, you to host him, because you'll definitely meet a very, very great person, and that's Mihao. Thanks, God. Man. Talented. Thanks.